Dzień dobry moi drodzy, witajcie serdecznie w kolejny dzień tutaj u nas. Jest przepiękna pogoda, jak zresztą widać. Pomysł Radka był taki, żeby wybrać się do Garden Center, także jedziemy do Garden Center. Ja bym chciała znaleźć do nas, do ogrodu, jak się nazywa hydranea po polsku? Fuksy. Ty jesteś fuksja. Jezus Maria. Żonki. Bez. Chciałabym znaleźć hortensję do siebie, hortensję Limelight. Hortensja Limelight, o której cały czas mi mówi moja mama, bo jest dużo bardziej odporna na deszcze. Może być właśnie w takim półcieniu, także mam nadzieję, że... Jezu, jaką ja mam gębę zjaraną. Do szyi jakbym miała podkład źle dobrany, ja nie mam podkładu oczywiście żadnego. Także jedziemy zobaczyć, czy coś takiego będzie. Ostatnio właśnie jak sprawdzałam takie hortensje, bo nie chciałabym ich z takiego, wiecie, zwykłego sklepu, bo to nie zawsze te kwiaty niestety się utrzymują, ale sprawdzałam, to kosztują 35-40 funtów za kwiata, a tam potrzebujemy z 3-4 najmniej, także zobaczymy co będzie. No trzeba będzie. Troszeczkę się obawiam, bo zaraz jedziemy na wakacje, a to trzeba podlewać cały czas, nie? Aczkolwiek upały się u nas kończą, bo mieliśmy upały typu 33-44 stopnie w Anglii. W Anglii. 23. Czujecie? Dzisiaj jest 23, właśnie pierwszy dzień taki, gdzie można normalnie oddychać. Angielskie domy nie są ogólnie przystosowane do obecnych warunków atmosferycznych, zarówno zimy, jak i lata. W tych domach są po prostu nie do przeżycia, nie? W zimę zimno, to ogrzewanie leci na całego, a w lato taka gorączka, że nie można było spać. I nikt nie spał u mnie w pracy. Każdy tak narzekał, że tak ciężko było spać, że masakra. A akurat był to nasz tydzień, że pobudka była około 5 rano, także możecie sobie wyobrazić. Dobra, zobaczymy co tam jest ciekawego w tym Garden Center. Co prawda róż nie potrzebuję, ale są przepiękne tutaj. Aczkolwiek nasze trzeba będzie wykopać, chyba już są ze stare, mi się wydaje, bo są tak skorzenione na dole, już nie wyglądają tak pięknie, ale zobaczcie na te. Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom, but I know, oh the ordinary, Monday turning back to blue. Jest bez, ale już wysoki, już przekwitnął oczywiście w tym roku, ale jest bez, ale wysoki. Ok, no tu jest jeszcze podsadzony, ale podoba mi się, bo jest właśnie wysoki, idealny tam na płot, gdzie bym chciała. O, mam tę różę, mam tą odmianę, 17 funtów tutaj kosztuje, piękne, no ale nie widzę nigdzie hortensji. Widzę jakieś drzewko owocowe. Radzie właśnie chcę czereśnie kupić, wyobraźcie sobie. A co to jest? Garden Center Brown Hills, no to wiemy co to jest, ale... nie wiem co to jest, wygląda jak owocowe, nie? No i różne tutaj krzewki, pierdołeczki. Ale to jakie ładne, zobaczcie. Wygląda jak gwiazda betlejemska z daleka, tylko taka mini. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known. Przepiękna. Taka niska. Muszę zobaczyć, czy to jest pnąca. Co to jest za róża? Redowa Courtyard. 25 funtów. Czy to jest pnąca? Żółto-czerwona, no tak jak widać. Good disease, czyli odporna na choroby. Chyba pnąca, bo jeszcze nawet ma to tutaj. Ale piękna, ale dorodna. Ile jeszcze pąków ma. Kurde, ale powiem wam, wydaje mi się drogo. W Austinie mi się wydaje róże, a Austin to jest taki najbardziej... Mam szycy. A Austin to jest taki najbardziej właśnie znany hodowca róż ogólnie w Anglii. Że nie wiem, to też pnąca, też ładna. Bardzo ładny kolor. Ale widzę, że mieszane kwiaty ma. I okej, ja nie przejechałam po róże, ja mam róże. Białego klematisa to jeszcze w życiu nie widziałam. W życiu. Zobaczcie, białe, ale też bym chciała powiedzieć różnicę. Oczywiście wiecie, Garden Center to jest Garden Center. Tutaj ceny zawsze będą droższe, wyższe, ze względu na to, że niby te kwiaty tutaj pochodzą od jakichś tam, wiecie, specjalizujących się w tym hodowców kwiatów, że tak powiem. 20 funtów. W BNM moje klematisy, które przepięknie wyglądają, co roku mi przepięknie kwitną, płaciłam chyba 6 funtów. W zeszłym roku kupowaliśmy sąsiadce, chyba kosztowały 9 czy coś takiego. No, różnica kolosalna. Kolosalna, powiem wam.
Zobaczcie, jaka przepiękna azalia japońska, przepięknie wyrzeźbiona. Idealnie by to wyglądało przed domem. Mówię to ja, która nienawidzi czerwonego, różowego i takich innych. Kwiaty to u mnie przeważnie białe. Nawet czmiele tutaj się posiłkują. O, ale przepiękne, co? Łupiny. Kto ma łupiny u siebie w ogrodzie? Łupiny? Łupiny to się nazywa. Nie mam nawet nasiona, kupiłam, ale bardzo ciężko wiemy, że... Łubin. A co ja powiedziałam? Łupin. Łubin. Ale one ponoć po posadzeniu dopiero na kolejny rok kwiatki wydają, także ja nie mam do tego cierpliwości, ale mam te nasiona, muszę wreszcie zasadzić. Widziałam, że lajma teraz moja znajoma zmieniła dom i właśnie odziedziczyła ogród i mają łubiny tam. Dobra, przyjechaliśmy do innego garden center w Hollybush, ale olbrzymi, jaki przepiękny, całkiem inny niż tam, gdzie byliśmy, co Radio? before it's already gone. No, to jest ładny punkt ogrodowy, że tak powiem, przepiękny, zobacz. Byśmy mieli taki wielki ogród. Mamy wielki, ale nie aż tak wielki. O, zamiast magnolii? No. Ale magnolii nie oddamy. Zobaczcie, jakie mega konserwatory. Nie wiem za bardzo, jak to powiedzieć. Takie, wiecie, wyjściowe taras. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale przepięknie to wygląda, co? Tutaj możecie sobie zasłonić dach. Nawet chłodno tutaj jest, a stoi w słońcu tak naprawdę. No, taki tarasik. Kurde, no nie ma limelightów. Są tylko te takie najzwyklejsze. Ja nie chcę ich, bo nie chcę ich. Pięknie wyglądają, ale... Full of post-its in the ceiling. Dobra, mamy na razie tutaj takie zakupy, jak widzicie, mamy szałwie w dwóch kolorach, taki przygaszony różowy i taki jakby bardziej fioletowy. Mamy dwie właśnie hortensje, ale wzięłam tą odmianę, szukam ogólnie limelight, ale mówiłam wam, tutaj nie ma, ale ta też jest mocniejsza i to też jest dobra właśnie na angielską pogodę, te kwiaty się nie załamują. I tu chodzi o to, żeby właśnie była paniculata w nazwie, bo te takie wszystkie inne, one są takie ogrodowe, wiecie, do doniczek je dosyć ciężko jest utrzymać. Te są fajne, bo mogą być w ziemi i mogą być w doniczce, także spoko. No i wzięłam jedną taką prawdziwą angielską lawendę i te tutaj rośliny mi powędrują na tą ścianę, co widzę z salonu. A będę szukała dalej tej limelight na tą drugą ścianę zacienioną, bo tamte właśnie w cieniu bardzo dobrze sobie radzą, a to wszystko sobie bardzo dobrze radzi w słońcu. To nie będzie takie wszystko grube, oczywiście, niestety, ale się zastanawiam, jak to zrobię, bo wiecie, na razie będę miała, dajmy na to, szałwię, lawendę, hortensję, szałwię, wiecie, tak o, sobie tutaj pokombinuję, ale jeszcze się popytam czata GPT, bo mi tutaj bardzo pomaga, jak to zorganizować, no ale taka właśnie wiązanka na początek. Mówiliśmy, że chłodniej jest, nie? Było, ale się zmyło. Ślicznie to wszystko razem wygląda, co? Tak koło siebie posadzać to byłoby mega. To posadzaj. No nie, za dużo. Tam gdzie Czesia śpi. Nie, to na razie jest wszystko na ten słoneczny płot, wiesz? To od sąsiada, tak? Nie, To ja nie wiem, który to jest słoneczny płot. na ten, na który patrzymy z salonu. A wprost tam. Mhm. Okej. Tam jest najwięcej, tak? Tak, tam jest najwięcej słońca. Bierzemy czołą? No wiesz, zaraz odfrunie. Wiecie co, te szałwie tutaj mają tyle pszczółek, że aż miło popatrzeć. Dlatego tylko to bierzemy. Ty jedziesz w bagażniku? Ja jadę w bagażniku? Tak, no to będzie trzymał wszystko. Ty! Ja. A jeszcze twoim autem jesteśmy. O, w mordę. I Radzie też kupił sobie, nam kupił papryczki, bo nam papryki nie zeszły w ogóle. Wziąłem chili te ostre. No, zobaczymy co z tego Wziąłem będzie. Już kilka razy mieliśmy. Scallywag wziąłem. No, I wziąłem. wziąłem Quick Fire. Chili Festival. Czyli medium, ja chciałem ostre. Nawet nie wiem, która jest godzina 15:27. Idziemy na nasz pierwszy posiłek. I naszym pierwszym posiłkiem, moi drodzy, będą lody od pana Wi-Fi. Akurat widzę, że sprzedaje pani. Kolejka jest cały czas non stop. To jest takie miejsce, także wierzę, że jest czysto. Akurat widzę, że sprząta. Także wierzę, że jest tutaj czysto, nie tak jak wam kiedyś opowiadaliśmy. Ile zapłaciłeś ze swojego 99 scone? Nic. Aha, no nic. Ale kosztują ile? 2,50? 2,50. A mój 4,50 z biskupem. No moi drodzy, dzisiaj jest w ogóle vlog z Kąpcach. Narzekam bardzo na ceny, ale ostatnio wszystko tak bardzo poszło do góry, że jestem po prostu w szoku. A ty? Jestem w szoku. Ale na kwiaty mi nie było żal wydać 120 funtów. Kwiaty to kwiaty, wiecie, to relaks w domu. Ja chciałam iść, patrz, takie auto jak twoje stoi obok. Tu moje, a tu twoje, jak pod domem.
dziwnie. Akurat zajechaliśmy sobie do Sainsbury's. Powiem wam, że ja bardzo lubię rzeczy Sainsbury's, jeżeli chodzi o ubrania. Te, które są z bawełny, bo mają naprawdę fajne rzeczy. Moje wszystkie piżamy tak naprawdę są z Sainsbury's. Nawet spoko koszula, tutaj nie widzicie, taka musztardowo-biała. O, już chyba widać dobrze, jak przybliżyłam kolor. No ale jest niezbędna na razie. Koszul już mam dużo, także patrzę za czymś z krótkim rękawkiem do pracy. Tam ładna kaki koszula z lnem. Ale nie ma nic, bo chcę bez żadnych wzorów. Wiecie, o co chodzi? Tak naprawdę nie powinnam koszulek nosić do pracy, tylko jakieś koszule. Ale widzicie, jak się ubieram. O, mam na sobie te spodnie z Shein z zeszłego roku. Kupiłam też takie brązowe, jak leciliśmy do Tajlandii. A ta koszulka, którą mam na sobie, moi drodzy, to jest koszulka sprzed 5 albo 6 lat z Primarka. Czujecie? Ale dobra, ale szukamy dalej. Jakie to interesujące. Jakie fajne. Patrzcie, taka kurtka bomberka. Ja nie jestem sekinowa, absolutnie bym tego nie kupiła, ale myślę, że może bardzo fajnie wyglądać. Dobra, idziemy szukać dalej. Fajna torba słomkowa. Na plażę. Mega. A tutaj coś jest. Bardzo denim widzę, jest w modzie. Koszulki, koszule i reszta. Fajne. Ale nie widzę żadnych koszulek. Chyba, że taką czerwoną bym sobie wzięła. Koszulko, bluza, widzicie? Taka koszulko, bluza, ale fajnie może wyglądać. Fajny taki pomidorowy, czerwony, taki, w którym mi jest do twarzy. Może sobie wezmę. 8 funtów kosztuje. Zobaczę, czy na pewno bawełna i może wezmę. Lubię takie rzeczy. Mówiąc o piżamach Sainsbury's. Ja mówię Sainsbury's, mój brat kiedyś tak mówił i nam tak zostało. Sainsbury's. Zobaczcie. Fajna, groszek. Długie spodnie, 100% bawełna. Przypuszczam, że można byłoby nosić jako komplet zwykły. Tu jest bardzo ładna też. Bawełna. Fajne wykończenie. Niby nic, a jednak ładnie to wygląda. Podoba mi się. Ta jest bardzo też fajnie wygląda. To jest właśnie ten taki materiał ala pieluchowy. Coś w tym stylu. Ale smutna bardzo, nie? Taka, nie wiem, myślicie, że smutna? Ta też taka trochę właśnie smutna. Niby ma to tutaj fajnie, ale taka smutna. Co tutaj jeszcze mamy? O, jakiś faceta też jakiegoś możecie dostać nawet. Patrzę, jakie piżamy. Jak myślisz, która mi się piżama podoba? Fishy. Fishy, tego nie widziałam. Nie, to mi się akurat nie podoba. To ci się podoba? Aha. Nie? Ty nie znasz mojego piżamu Tak? podstawowego. Mega, co? Ale nie wezmę. Ale mega. I tam ta paska mi się podoba, jedna i druga. O, to fajne. A taki... Też 100% bawełna. Ta fajna, ta mi się podoba. Długie spodnie czy krótkie? Krótkie. Może wezmę kolejną piżamę? Ja mam chwilę, no wiem, śpię bez, bo jest za gorąco, ale chyba wezmę tamtą, podoba mi się. O, taką mam też, fajna jest. My wróciliśmy sobie do domku, ja dogrywam film z kosiarką, bo ostatnio już nie mogłam tego dograć. A teraz właśnie Wam pokażę tą ścianę właśnie, w której tutaj będziemy kombinować. Radek będzie przycinał kamelię. No i zaraz Wam pokażę, jaki mam pomysł. Tą kamelię zrobimy taką mniejszą, ale też przy ziemi ją trzeba przyciąć, no bo żeby tutaj tego bałaganu nie było. To nie pamiętam, jak się nazywa, ale to też zostawimy, tylko zrobimy taką małą kuleczkę, niech się rozrasta. No i tutaj zrobimy taką nierówną jakby granicę, wyspę, takie wiecie, takie coś. Tak samo na tej ścianie to będzie takie nierówne. Na początku myślałam, że zrobić taki metrowy, a później sobie myślę, nie. Właśnie wolałabym, żeby było naturalnie. Już Wam mówiłam, że tutaj też chcę zostawić te drzewka, co mamy. Rododendron oczywiście będzie musiał być przycięty, to bym bardziej jeszcze przycięła. W ogóle nie wiem, co to jest. Dużo światła mi zabiera. Bierzemy się za tą stronę troszeczkę tylko dzisiaj, tak mniej więcej, bo chciałabym zobaczyć mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Także bierzemy się na początek za przycięcie kameli. W ogóle tu jakiś się burz zrobił. Piła poszła w użycie. Ona, ja wiem, że jest przepiękna, ale no niestety, no jest za wielka. Nie możemy mieć takiego tutaj zagracania w tym ogrodzie. Trzeba wreszcie ten ogród ogarnąć. Trzeba. Wiem, że co roku to mówię, ale zobaczcie, jak inaczej od razu wygląda, no ale tak naprawdę pół kameli nam zeszło. Ale no mega to teraz wygląda. To chciałabym zrobić taką małą kuleczkę, bo to fajnie będzie tutaj rozjaśniało, wiesz? Ale jeszcze kamelię bardziej przytniemy, nie martw się. To na górze nie wiem, czy też całkiem przyciąć, czy można tak. Z mamą wtedy przycinałeś całkiem tak u góry? No to dobra, to u góry też, bo za duża ona jest. Things I like to follow through, but I hold on. A visionary, sunlight shows an empty room. Long for what's to come. Keep forgetting how to make it known.
Opierdzielamy też trochę magnolię, bo mamy jej za dużo, za gęsto. Kosiarkę, którą wam pokazywałam w ostatnim filmie, mamy taką sprytną, że sama się opróżnia. Zobaczcie na to. Mega, co? A tak, wycinamy tą magnolię, bo wam ostatnio pokazywałam, że nawet ta biedna nasza śliwa od magnolii po prostu jest cała wklęśnięta. Także trochę jej wycinamy, musimy. Ona nam już teraz zabiera tyle światła, że nie macie pojęcia. Także no po prostu musimy to zrobić. Musimy już. Tak, moi drodzy, trzeba się za to wziąć. Zobaczcie, jak tutaj szlam normalnie aż był pod tą kamelią. Bo to cały czas liście na tym. Na pewno jest tutaj fajna zasadowa ziemia, mocno kwaśna. Bo wiem, że kamelia lubi ogólnie kwaśne, ale też te liście powodują, że zakwasza ziemię, z tego co kiedyś czytałam. Także też myślę, że tak jest. Tutaj też będziemy musieli to ogarnąć, no ale tutaj wiecie, co tam się dzieje. Także tutaj mi będzie ciężko jakoś to ogarnąć. A tak, to myślę, że jeszcze Radkę poproszę, żeby jeszcze jedną gałąź opitolił, żeby było troszeczkę więcej miejsca, żeby właśnie było miejsce tak jak tutaj, koło ziemi, bo chciałabym mieć widoczną tą ziemię. O to mi chodzi, bo mi się wydaje, że jeżeli jest widoczna ziemia, to wtedy jest tak po prostu czyściej, wiecie o co chodzi? Takie mam jakieś wyobrażenie. Za tego rododendrana też się muszę zabrać, ale spokojnie, zaraz to wszystko ogarniemy. Zobaczcie na naszą mini kamelię, ale fajnie wygląda, podoba mi się. To byś chciał wszystko wyciąć? Ja nie wiem, euzobia, czy jakoś tak się to nazywa. Mi się to podoba troszkę. Ale tu przed kamieniami? No nie, no to przed kamieniami nie. No, trzeba ogarnąć. Wszędzie trzeba ogarnąć. I maliny też będziemy ogarniać. Te chyba nowe wszystkie wytniemy w pizdu. Nie? No, po sezonie wytniemy. Before it's already gone. Looking back as soon as how you know. Did the moment even make it past the room? Dzień dobry. Kolejny dzień. Tutaj roślinki czekają, a ja bym wam chciała pokazać, jak Radziu wczoraj dał radę opitolić magnolię. Jeszcze na górze nieskończone, ale już nie mamy gdzie składować tego tak naprawdę. Także duża zmiana. Zobaczcie na tą naszą kamelię. Maleńka się zrobiła. Super to wygląda. A teraz Radziu zabiera się za malowanie płotu. Tutaj była ta kamelia, w międzyczasie wymienialiśmy ten płot. Ona nam tak chyba w 2 lata też urosła, nie? Bo płot naprawialiśmy tutaj wydawaliśmy jak Czesiula braliśmy, także 1,5 roku temu, a wiecie, Czesiu do nas przyszedł w zimę, także nie był w zimę malowany, także teraz to jest malowane, no i też Radzie bierze się chyba, nie wiem czy tak, ale chyba za odświeżenie całego. No i ja dzisiaj zobaczymy jak będzie gorąco, bo to też nie można jak za gorąco. Mam nadzieję, że to wszystko tutaj ogarnę, także trzymajcie kciuki i bądźcie z nami. Także tak, moi drodzy, płoty teraz wyglądają tak. Tutaj widzicie, porzeczka nam wzięła, zupełnie zjadła rododendrona, że chyba to mówiłam. Tam dostaliśmy od sąsiadki kamelię, ale no niestety raczej się nie przyjęła, podlewana jest codziennie. No zobaczymy, może musi paść, żeby ożyć. No widzimy, te płoty już po prostu wymagają odświeżenia, zdecydowanie. Ta strona tutaj też już zdecydowanie wymaga odświeżenia. I Radziu sobie radzi za pomocą sprężarki. Ustawiamy mniej więcej te kwiatki, jak one mają stać. To jest taka falowana, wiecie, rabata. Ale zobaczcie, co tutaj mówiłam wam, co się tutaj w ogrodach dzieje angielskich. Oni po prostu po budowie cegły i wszystko ląduje, patrzcie, w ogrodzie. No, tak to wygląda niestety. To będziemy chcieli wszystko przekopać. Oj, ciężko to będzie zrobić, co? Wymieszać też trochę oczywiście z kompostem. Ja wszystkie zielsko będę musiała wybrać. No i podsypać korą. No zobaczymy. Ale mniej więcej tak to właśnie będzie wyglądało. Taką rabatę robimy do metra odległości. To wiecie, to na razie wygląda tak jakby tego nie było za dużo, no ale tutaj po prostu jeszcze to się nic nie rozrosło, nie? Ale już z daleka fajnie wygląda. Już wiecie, coś się dzieje przy tym płocie. Tych roślin ponoć ślimaki nie jedzą. Tak więc mam nadzieję, że tak naprawdę jest. Patrzcie, no tutaj jest teraz słońce, także nie wiem jak wy to będziecie wiedzieć, ale już mniej więcej jest, widzicie, zrobione. To trzeba będzie oczyścić tylko. Tam w róg pójdzie duża limelight, także ja zaraz tutaj wpadam że tak powiem, z mniejszą szpachelką. Opróżniam te wszystkie trawki, mieszam z kompostem. Postaram się tą ziemię zrobić jak najbardziej żyzną, na ile się uda. No i będziemy sadzić. To będzie super wyglądało. Dobra, moi drodzy, już tutaj prawie skończone. Zobaczcie, jak to wygląda.
Mamy, tak jak mówiłam, lawendę, szałwię, hortensję, później 2 ciemne szałwie, znowu hortensję, tutaj mamy znowu szałwię i tutaj, uwaga, niespodzianka. Była tylko i wyłącznie jedna lawenda w sklepie wczoraj, a pojechaliśmy później do B&M i w B&M były na wyprzedaży właśnie taka, widzicie, taka zwinięta po prostu. Identyczna marka, identyczna firma. W B&M ta lawenda normalnie kosztowała 15 funtów na przecenie 5, a tamta, co Wam pokazywałam, w Garden Center kosztowała 10, czyli w B&M było drożej, a mówiłam, że w B&M przeważnie taniej, także tak nie jest. Tutaj jeszcze musimy wszystko wyciągnąć, ale nie mamy zupełnie miejsca już nigdzie w śmietniku. Jeszcze jest pełno kamieni, które też będę musiała jeszcze powyciągać, ale tak jak mówię, już nie mamy miejsca w śmietniku, bo zaraz Wam pokażę w ogóle. Śmietnika Wam nie pokażę, ale pokażę Wam resztę, co się dzieje. Także mega. Granice są na razie falowane, teraz jeszcze są przykryte ziemią, także tego nie widać, ale się zastanawiam, czy nie zrobić jej prostej po prostu. Zobaczymy. Radio Camellia aż tak bardzo przyciął. Super to wygląda. No, bardzo nam się podoba. Czekamy, aż to się nam rozrośnie. Wiecie, jak to bardzo zlewałam wodą i zobaczcie, jak wchłania, że nawet nie widać. Wygląda, jakby było niepodlewane, a wszędzie było podlewane. Po prostu szok. Więc tak to teraz wygląda. Jak się rozrośnie, to będzie jeszcze piękniej. No i od razu z szałwiami jest tyle bączków nam się pojawiło, trzmieli. Może nie macie pojęcia. No nie mogę się napatrzeć, już słońce dawno zaszło. Kilka godzin minęło. Ślicznie to wygląda. Czujecie, jak to się rozrośnie? Oby się rozrosło. Trzymajcie kciuki, żeby nam tego ślimaki nie zżarły. No ponoć tych roślin nie tykają. Także mam nadzieję, że tak się stanie. Tutaj właśnie próbuję wszystkie lampki. Czy wszystkie świecą? Tak samo te tutaj. Czy wszystkie świecą? I jeśli się okaże, że świecą, to ja po prostu tam powbijam między te roślinki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale Boże, jaram się normalnie. To oczywiście jeszcze nie koniec. Widzicie, tam trzeba ziemię trochę wygładzić z tyłu. Ale wiecie, w takim upale radzie naprawdę dało radę dużo zrobić. Ja tam jedynie roślinki poukładałam, rośliny powkładałam i tyle. Ale mega, mega mi się podobało. Proszę tutaj nie zwracać uwagi, bo tutaj teraz jest wszystkiego za dużo. Jeszcze nie jest tak zupełnie czarno i kamera też mi tutaj rozjaśnia, ale zobaczcie, jak to wygląda. No widać, które tutaj są ziska. No widzimy te duże z tyłu okrągłe i te tutaj właśnie kamienie. No mega. Te kamienie są przepiękne, znaczy te są przepiękne. Gdybym mogła, to bym je wszędzie miała w ogrodzie, ale właśnie jest taki plan. Tutaj 2, tutaj będzie 1, tutaj będzie, znaczy będą 2, tutaj będą 2, a za tą stronę to się jeszcze musimy zabrać. Tutaj musimy uporządkować to, co mamy, czyli piwonie, maliny i takie rzeczy. No, ale wow! Wow, wow, wow! Przepięknie. What's to come? Keep forgetting how to make it known. A tutaj też nie wiem, czy Wam pokazywałam, że mieliśmy takie światełka właśnie kupione. Gdzie kupiłam? Na Temu? Albo na Shein, nie wiem gdzie. I właśnie dałam na tą obciętą laurowiśnię. I nawet też fajnie wygląda, spoczko. O, jeszcze tam mam. A jak je przegapiłam, ale też widzę, że ledwo co się świecą, także pewnie pójdą do śmieci. I jeszcze, jak Radek malował płot, to od razu pomalował tutaj to serduszko. To kiedyś dostaliśmy od mojej znajomej Asty z pracy. Kiedyś, to znaczy wtedy, jak się wprowadzaliśmy do domu, czyli to już teraz będzie 10 lat. Tak, zaraz mamy 10. rocznicę ślubu. No i petardy. Teraz miałam właśnie zabrać Czesię na dwór. Już byłaby panika. No i tak jest w domu panika. Uciekł już? O, już zwiał. Także odmalował to. No super to jest. Muszę zrobić jej zdjęcie i wysłać, że cały czas to mamy. Takie rzeczy to takie miłe wspomnienia.
Zeszłam nagrać jeszcze raz, bo jestem po prostu obsessed. Troszeczkę te światła są za jasne dla mnie, za zimne, ale ogólnie wygląda przepięknie. Radek mówi, że jak w hotelu dobrym 4-gwiazdkowym. Naprawdę przepięknie to wygląda. Nigdy w życiu nie odda kamera tego, jak to jest na żywo, ale się jaram. Pewnie ze mnie macie bekę niezłą. No, ale tak jest. And how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment